Przed chwilą mówiłem, że ryby nie biorą. Nie zdążyłem to powiedzieć i fajna ryba siadła. Jest dalej. Aha. Nie, już jej nie ma. A nie, jest dalej. Jest. Siemanko. No, pogoda mi się trochę popsuła. Wiecznie jest. Miałem stojak rozkładać, ale tak z ręki nagram. Może mi słabo być słychać. Wiatr mam w twarz. No pierwsze to raz co wam powiem, co zobaczyłem. Chyba kołowrotek się mi psuje. Hamulec coś przepuszcza. No, mam nadzieję, że dam radę dzisiaj chociaż połowić parę godzin, bo teraz nie dałem rady w ogóle naprężyć plecionki, bo ta rozkorbka kręciła się na lewych obrotach. Ale dobra, mniejsza z tym, może będzie ok. Kanał osiągnął w końcu te 100 subów, te magiczne 100 subów dla mnie. Teraz jest nawet 107. Jest dobrze. W tym momencie właśnie poszedł nowy film z tamtego tygodnia, z tego samego miejsca, no praktycznie z tego samego miejsca, bo tak jak na tamtym filmie chciałem pójść bardziej tutaj na lewo. Kto nie widział, to zobaczy w tym filmie, gdzie byłem w tamtym tygodniu. Wędkę na surfcasting już zarzuciłem. I telefon. Mam tyle myśli w głowie, że zaraz zapomnę. Telefon jest w porządku, to tylko szyba ochronna pękła. Zajechałem do domu, pierwsze co zrobiłem, rzuciłem torbę, zdjąłem ekran ochronny i okazało się, że to tylko ten ekran pękł. Reszta jest w porządku. No co, dzisiaj się lepiej trochę przygotowałem. Będzie i małe ognisko. Kiełbaski sobie kupiłem. No bo jest na minusie. Ścierkę w końcu wziąłem. No i dzisiaj makrela ze sklepu. Tamtą makrelę zostawiam sobie na kolejny rok, na styczeń, luty, na marzec. I jak w zimie podejdą dorsze już i wtedy mogą się okazać bardzo potrzebne. Na nie lepiej jakoś bierze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, nic. Rozwijam teraz jeszcze spinning i popróbuję też coś na spinning. Drzewo już przygotowane. Oczywiście złamałem nóż. Jak chciałem porąbać na mniejsze kawałki. Surfcasting jeszcze brania nie było. No, jest czas. Idę w tą stronę tutaj. Tutaj porzucać. Tu jest właśnie ta farma. A tu jest głęboko. Na głomę pierwszy raz spróbuję. Miałem problem jakiś z plecionką. Strasznie się szarpała, już chyba też zniszczona jest mocno. Nie mogłem zawiązać. Ciągle się przerywała. Ale jakby będzie bardzo kiepsko z nią, to mam zapasowe 300 metrów, to zawinę. Nie wiem jak tu jest. Jest bardzo stromo. Na jakieś małe blaszki może tutaj porzucał. Skoro tu jest farma, to tu musi być naprawdę głęboko. W tym miejscu tutaj. Od razu co zauważyłem, zaczepów od groma, tak samo jak i tam. 2 rzuty, 2 zaczepy. Będę musiał bardzo uważać, żeby nie tracić przynęt i nie urywać plecionki. Strasznie jest skaliście. No ale głęboko za to, nie? Coś za coś. Niby nie jest mocno wiecznie, ale jak tak delikatnie dmucha, jest przy zerze. No, ręce marzną, zaraz musiał rękawiczki ubrać. Siedzi pierwsza rybka. Nie jest to olbrzym, na blaszki, te co zwykle. Te malutkie. Już cały czas mi brało przy każdym zarzucie, ale nie mogę się wciąć. Teraz to naprawdę jest tak malutka. Nawet jej nie czuję, jak zwijam. Ale mam okaz. To mały rdzawiec? Tak. Ciężko powiedzieć nawet. Chyba tak. Rdzawiec lub czarniak. Patrzcie na to. Rdzawiec bardziej. No to by poszło na grunt jak nic. Ale nie będę jej... Ale ładnie się otworzyła. Piękna. Chyba to widać. Piękna rybka. Nie będę jej męczył. Do wody. Delikatnie. O. I do wody.
Każda ryba się liczy. Poszła. Nic dziwnego, że nic nie brało, jak na haku już nic nie było. Ale i tak zwijam, bo zmieniam zestaw na pojedynczy hak. Zaraz wam pokażę. No a kowrotek już poszedł. Już jest zepsuty. Hamulec całkowicie już prawie nie trzyma. Także będę zmuszony do zmiany na nowy. Niestety przed chwilą przestałem skręcić, jak zaczep wyhaczyłem, to mało mi palców nie połamało, jak korbka zaczęła kręcić w drugą stronę. Zaraz wam pokażę ten zestaw. No teraz już jak jest zimno, jeszcze mam rękawiczkę, nie wiem po co, to ciężko się wiąże zestawy. No ale miałem wiązać w domu, ale oczywiście się nie chciało. Coś takiego teraz, będzie wyżej. Dużo wyżej będzie zestaw. Duży przypon. Wiem, z metr może mieć. Do haczyka jest z 20 cm. Założyłem mniejszy ciężarek. Teraz 110 gram, bo jest dużo zaczepów. I będę mógł szybciej to wszystko podnosić do góry. Taki kawałeczek. Nawet to oderwę. No makrela to nie odmarzła. No nie spodziewałem się tego, że ten kowrotek tak szybko się podda. Nie mam go jakoś zbyt długo, może z 1,5 roku. Rok, nie pamiętam dokładnie. Ale to już kolejny, który nie wytrzymał. O, puszcza całkowicie już. Co jakiś czas łapie. No dzisiaj już niestety będzie musiał dać radę. Już... A, jeszcze mogę zahaczyć ten. O, puszcza całkowicie. Zaraz będzie poplątane wszystko. Masakra. Muszę ręką przytrzymać. To tylko założę ten uchwycik do zarzutu, żeby się nie plątało mi tak. No i dobra. Do wody. No tu wszystko już jest rozlatane. O jest. Sprawdzę jeszcze w domu, czy da coś się z tym zrobić, ale wątpię. Wędka też już swoje przeszła. Kowrotek i wędka będzie potrzebna. No teraz od razu lepiej leci. Ciekawe, czy tam rady naprężyć. Nie, to będę musiał jakoś tutaj zaczepiać tą plecionkę. Nie wiem, zobaczę zaraz. Jest branie, zmieniłem tylko. Siedzi ryba. Jest. Nie, nie siedzi, albo idzie do brzegu. Nie, nie ma. Czułem ją chwilę na haku i tyle, i poszła. Ale przypływ już idzie. O 13:30 ma być ponad 3 metry, 3,30 przypływ, także no brania się od razu zaczęły. Tylko przynęta spadła na dno. Ale muszę sprawdzić, bo może już nie być makreli. Zaraz się okaże, czy coś jeszcze jest na haku. O, bardzo mało muszę dołożyć. O, raz łapie, raz nie łapie. Trzeba dołożyć kawałek i z powrotem do wody. No jest. Jeszcze te dzwoneczki nieszczęsne. Muszę coś sobie nowego wymyślić z tych dzwonków. O, zapomniałem. No widzicie, co się dzieje? Dobra, jakoś to ręcznie muszę przytrzymać. Nie będzie łatwe to wędkowanie dzisiaj,
Ale nie zawsze musi być łatwo. Dam radę. Tutaj coś powyginane. Obręcz nawet na tego haczyka nie zakładam. Nie chce mi się. Tak jak teraz idzie. I tak daleko leci. To samo miejsce praktycznie. Nie zdążyłem naprężyć plecionki i ryba już siedzi na haku. Od razu branie było. No dobra ryba nawet. Oj, właśnie to się zaczyna, że nie mogę popuścić nawet na korbce, bo od razu odwraca się w drugą stronę. Zaraz się okaże, co to jest. Do góry. Nie mogę jej popuścić, bo tu jest tak skaliście przy brzegu, że naprawdę muszę to szybko robić. No, idziesz do góry. Jest jeszcze na haku. No pokaż się. Co to jest? No jeszcze nie widzę. Brosma? A jak? Brosma. Dobra, zostawię już ją tam na dole. Tylko kombinerki do ręki i od razu ją wypuszczę. Nic nadzwyczajnego, mała rybka. Tak, brosma. Widzicie sami, jakie to są skały na brzegu. Ładnie wcięta. No dobra, już. Zwariowałaś. Dobra. A, lekko się wcięła. No może nie tak lekko. A ładnie. I do wody. Z powrotem. Pójdziesz? No już kolejne branie. To teraz już stoję przy wędce, bo jak pociągnie, to mi obkręci korbkę w koło i nic z tego nie będzie. Coś tam już próbuje się uczepić. Pogoda się uspokoiła, fajnie się zrobiło. Wiatru przynajmniej nie ma, ale słońce, tak jak widać, już tylko za górami, już nie będzie go widać. A spinning no znowu leży, nie używam go w ogóle. Po pierwsze nic nie chcę brać na spinning tutaj, tylko wszystko na grunt. Dobra, trochę zmarzłem już stopy, to może rozpalę trochę sobie ognisko. Dzisiaj się przygotowałem trochę lepiej już, tak jak mówiłem już wcześniej. Nawet drzewo, zapalniczka kupiona. Muszę się trochę ogrzać, bo jak chcę jeszcze chwilę posiedzieć, to nie wytrzymam inaczej. Mam jeszcze wkładki do butów rozgrzewające, ale może się obejdzie bez nich. Zaraz się ogień rozpali. Brania są cały czas. To samo co tydzień temu. Po każdym zarzucie, jeśli się nie wytnie ryba, to ściąga makrelę. Teraz nawet mi się nie chce już tego przerzucać. Poczekam już chwilę. Rozpalę sobie najpierw ognisko, wtedy dopiero przerzucę wędkę jeszcze raz. Jest ryba. Jest. Nie wcięła się. Nie wcięła się. Dobra. Nie ma. Rozpalę i dopiero wtedy jeszcze raz założę makrelę. Tak cały czas są te brania. Tu mówię, teraz mam problem z naprężeniem, bo szpula się cały czas cofa. Już nie będę przekładał tam ten kołowrotek, on jest za mały. Dam radę. Teraz się okaże, czy jeszcze makrela jest w ogóle na haku. Bo jak powtórzy, to znaczy, że jest. Jak będzie chwila spokój, znaczy, że już ściągnięte wszystko. Suche drzewo to się szybko rozpali. A, po makreli karton jest
cały w oleju po makreli. On się powinien szybko rozpalić. Ogień rozpalony. Teraz czas na coś do jedzenia. Kiełbaskę trzeba usmażyć. Głodny jestem już. Już jest 12:30 chyba nawet. Dokładnie. 12:30. Zarzuciłem wędkę teraz już, tak jak mówiłem, nie było nic na haku. Dołożyłem kawałek makreli, ale teraz rzuciłem dużo dalej niż przedtem. O, telefon. Zaraz dzwonię. No, jak mówiłem, przerzuciłem. Trochę dalej się udało rzucić. No i od razu już jest ciszej z braniami. Ale to teraz dobrze, bo akurat chcę sobie coś zjeść. I się chwilę ogrzać. Jeszcze z 2 godzinki tak zamierzam posiedzieć. Już teraz woda i to idzie bardzo szybko do góry. Taki patencik sobie wymyśliłem. Niech sobie kiełbaska sama się robi, a ja idę na spinning porzucać. Dobra. Starczy tego grzania. No chleba to sobie wziąłem naprawdę tak bardzo mało. Trudno. Smacznego. Zajebista. To mój obiad dzisiaj. Przeważnie 5 godzin nad wodą i nic nie jem. Jeszcze trochę kawki mam. To chociaż trochę kawy jeszcze się napiję. No jeszcze taka chłodna. Nie zimna. Od godziny 9. Przed chwilą mówiłem, że ryby nie biorą. Nie zdążyłem to powiedzieć i fajna ryba siadła. No, bardzo fajna. Tak. No, coś fajnego. Żeby nie weszło w zaczep, ale to już właśnie widzę, że już jest zaczepia. Masakra. Właśnie tego się obawiałem tutaj. Że wejdzie zaczep. Aj. O i zaczep. Muszę przeczekać, aż wyjdzie ryba, albo zaczep urwie się całkowicie wszystko. No bo to fajne branie było. No niestety, będzie pewnie urwane. O, wyszła, jest dalej, aha. Nie, już jej nie ma. A nie, jest dalej. Jest. Ale idzie pod dnie. O, ładny gość. Bardzo ładny gość. Ale ładnie idzie z przypływem. Tutaj go wciąga. O, ale ładna sztuka. Teraz wam pokażę. O, ładny. Ładnie się wciął. Dobra. Będzie coś widać. No, walka niesamowita z tym kołowrotkiem, z tymi zaczepami, z tym wszystkim, że to się udało wyhaczyć. Ale połknął głęboko.
A nie, ładnie pójdzie. Ładnie się wyhaczy. Poszedł ładnie. Dwa tylko obroty i po wszystkim. No i do wody. Tutaj to łatwo go wypuścić, bo tak jak widać, o, prosto w to. Nie biorę tak dzisiaj. O. No i musiałem rybę wziąć, bo nie przeżyła. Wyciągnąłem ją z wody. Sfiletuję ją i wezmę do domu. No niestety. Są zyski, są straty. Tym razem się jej nie udało przeżyć. Za mocno się wcięła, za głęboko. Nie chciało mi się jej brać, bo za wysoko trzeba iść, ale idą święta. Na święta się przyda. Zamiast karpia będzie dorsz. Ja walczyłem z zaczepem i z rybą, a patrzcie, co się z kiełbasą stało. Trudno. Będzie i węgiel. Chcąc nie chcąc, muszę ją obrać, no. Tu na kamieniu. Niestety. Chcesz rybę? Chcesz rybę? Nie. Chcesz? No właśnie ci pisałem, nie? No. Bo wyciągnąłem ją i ten. I wypuściłem, ale nie przeżyła, nie? Aha, okej. To jest ta, co wdarła z tego? No. Z gruntów? Z gruntu w uwad wpadła, później znowu weszła, później znowu wyszła. Już ostatnie rzuty, bo już zimno się zrobiło, godzina 14:30 wystarczy na dzisiaj. Nie było zbyt dużo brań, ale to nie przeszkadza. Kiełbaska z ogniska zjedzona. Dorsza oddałem koledze, też tutaj za rogiem wędkują. Okazało się, że tej części ode mnie w to miejsce przyjeżdżali. Ja dopiero ją znalazłem tak naprawdę. Ale jeszcze z 2-3 rzuty i tyle. Na surfcasting już po tamtym dorszu ani brania nie było. Kończę już na dzisiaj. Już tak zimno. Rękawiczek nie miałem chwilę ubranych, że nie czuję palców, jeszcze tylko zwijam ten surfcasting. Spinning już mam złożony. Wejście pod górę i ogrzać się w aucie i w domu. Do następnego. Pamiętajcie, łapka w górę i suby. Narka.